Przeżyliśmy noc, nikt nas nie zaatakował, nie zadriftował, ani nikt na nas nie nakrzyczał. Jesteśmy już w miejscu kolejnej naszej atrakcji. Wodospad. What's the name of waterfall? Pura Kaunui. Tak. I ogółem wjechaliśmy teraz do The Catlins, czyli miejsca w Nowej Zelandii, na południowej wyspie, które jest podobno bardzo piękne, ale również bardzo niedoceniane, ponieważ leży na południu tej wyspy, na wschodzie, z dala od tych takich sztandarowych miejsc, które odwiedza się w Nowej Zelandii, więc sami zweryfikujemy, czy faktycznie jest warto. Wodospad tyłka nie urwał, a teraz śpieszymy się, żeby zdążyć do Cathedral Cave. Śpieszymy się, bo są przypływy i przypływ zaraz, nie wiem, było napisane, że można odwiedzać gdzieś tam od godziny 8 do 10:30, jest 9:40, a my mamy tam według GPS-a 40 minut drogi, więc śpieszymy się prędko, co by nam nie zalało i moglibyśmy coś zobaczyć. Zmiana planów, nie idziemy jednak do Cathedral Cave, tylko ciśniemy do wodospadów McLean, czy jakoś tak one się nazywają. Nie idziemy do Cathedral Cave z dwóch powodów. Pierwsza sprawa to na wjeździe była tabliczka, że zamykają bramy o 10:30, a jak my byliśmy na tym wjeździe, to była 10:15, więc nie do końca wiemy dlaczego. No ale to już takie jedno ryzyko, a dwa, dowiedzieliśmy się, że tam trzeba zapłacić $10 za osobę, co jest moim zdaniem trochę dużo, ale my nie mamy gotówki, nie przygotowaliśmy się i trudno. Ale ogółem dziwne, $10 za osobę tylko dlatego, bo to jest jakiś prywatny land. W Nowej Zelandii wszystko jest prywatnym landem. Tutaj każdy skrawek ziemi jest po prostu prywatny. Jak jedzie się drogą, to są ciągle płoty. Możesz być w największym wypizdowie świata, gdzie nie ma zasięgu, gdzie nie widać żywej duszy, ale zawsze będzie płot. Więc gdyby tak za wszystko tutaj płacić, co jest na prywatnym lędzie, to można by zbankrutować. No trudno, no nie pójdziemy. Może innym razem. Nowa miejscówka, Curio Bay. Będziemy oglądać spetryfikowany las, który ma ponad 180 milionów lat i jest tu. Oczywiście są to jedynie korzenie i jakieś tam kłody. Wiele się nie stało, no ponieważ on ma 180 milionów lat, więc przez ten czas, wiecie, aktywność wulkaniczna była tutaj duża, więc wiele razy ten las został zasypywany pyłem wulkanicznym i innymi odpadami. Więc on jest tak stary, że mówi się, że pochodzi za czasów jeszcze jurajskich. Podobno jeszcze zanim była taka normalna roślinność jak trawka czy kwiaty. Więc idziemy zobaczyć. Dotykam 180 milionowego drzewa. W sumie pnia, ale też drzewo. And they touch. Touch it. Do it. We both touching. Wow. Kawałek glona. Największy glon, jaki trzymałam w życiu. Wygląda jak skóra czegoś. A w środku jest taki... jakby coś tam żyło. Jakieś... Eat it. You eat it. And they keep saying that we could eat it, but... I'm sure on one of the Survivor shows we watched that they were eating it. Tak, bo oglądaliśmy taki show survivalowy called
który się Alone. nazywa Alone. I tam właśnie ludzie są wypuszczeni w las obok oceanu i muszą sobie sami znaleźć pożywienie. I właśnie wiele z nich łowiło sobie takie glony i je żarło, więc się tak zastanawiamy, czy to też można zjeść. Andy ciągle mnie pogania, że mamy już iść w kółko, tylko let's go, let's go. A tu jest tyle rzeczy, tu mamy stary las i mamy co, porę odpływu, więc takie gloniaki fajne leżą, jakieś takie futerkowe, białe, zielone, jakieś takie grube. W ogóle jakie one są niesamowite w dotyku, jak takie gąbki. Ja jestem człowiekiem z nadmorza. Zachowuję się, jakbym morza nie widziała nigdy. O, przyszedł. Dobra. Jeszcze jedna sprawa. Tutaj na tych terenach żyją najbardziej rzadkie pingwiny. Pingwiny żółtookie, ale raczej niestety ich nie uda nam się zobaczyć, bo to nie pora na nie. Nie będzie ich tutaj, bo jest pełno ludzi, jest jasno i tak dalej. Jesteśmy teraz obok Slow Point, czyli najbardziej wysunięty na południe punkt Nowej Zelandii lądowej, ponieważ tam 30 km dalej jest jeszcze wyspa Stewarta, która też należy do Nowej Zelandii, a potem to praktycznie Antarktyda. I zobaczcie, co antarktydowe wiatry robią tutaj z drzewami. Tak, to jest właśnie wina tych wiatrów. Tak czytałam, że wiatry z Antarktydy właściwie nie natrafiają na żadną przeszkodę przez dobre parę tysięcy kilometrów, dlatego te drzewa tak obrywają. Zobaczcie, tu też jest prywatny obszar. O, opad nie chcę. Okej, idę teraz na ten Slope Point. 20-minutowy spacer podobno się zapowiada. Andy został w samochodzie, nie chciał. Więc jak tak idę, to parę faktów. Od Slow Point do koła podbiegunowego jest 4800 km, a do równika 5100, więc jest prawie po środku. No i takie położenie wpływa na to, że są tutaj często jakieś takie dziwne sytuacje pogodowe. No i dlatego właśnie drzewa, tak jak pokazywałam wcześniej, wyglądają tak jak wyglądają. Tutaj te krzaki też raczej łatwego życia nie mają. Patrzyłam, na Antarktydzie nie ma żadnych hotelów, ani nic, tylko te bazy badawcze. I można z Nowej Zelandii, a dokładnie z Bluff, popłynąć na wycieczkę. Płynie się tam około tygodnia. Nawet bym chętnie popłynęła, tylko że to kosztuje parę tysięcy dolarów, więc trochę droga impreza. Ale może kiedyś, kiedy rozbije bank. No i dotarliśmy. Jesteśmy na Slow Poincie. Dalej już tylko Antarktyda. Dobra, wracam. No dzisiaj to już prawie koniec rozrywek. Jeżeli chodzi o The Catlins, czyli o ten obszar, który jest podobno właśnie taki niedoceniany, no to jest ładnie, ale żeby nadrabiać drogi, jeżeli na przykład ma się naprawdę mało czasu, no to myślę, że ten obszar nie jest jakiś taki super. Oczywiście nie widzieliśmy wszystkiego, więc też nie mogę do końca tak określić, ale bazując na tym, co widzieliśmy, no to nie różni się to miejsce jakoś specjalnie od tego, co widzieliśmy wcześniej. Lasy nowozelandzkie w większości wyglądają tak samo. Są bardzo zalesione, zakrzaczone. Jak czytałam blogi na temat tego The Catlins, to miałam wrażenie, że o Boże, że to cud świata, a ludzie go nie doceniają. A przyjechałam to tak, no spoko, jest ładnie, ale żeby się zachwycać, czasami mam takie wrażenie, że jak się jedzie do tej Nowej Zelandii, która dla Europejczyków jest dosłownie końcem świata, to są antypody. I jak jeszcze się pojedzie w ogóle w takie miejsce Nowej Zelandii, gdzie mało kto się zapuszcza, to już nie wypada nic, tylko się zachwycać. No ja uważam, że wypada powiedzieć w sumie prawdę, więc jest ładnie, ale nie jakoś outstanding, czyli
Nie jest jakoś tak, że wow. No chyba, że ten les 180-milowy, o Boże, słyszałam się, jest fajny. Ale ogółem, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy jechać do tego Catlins, a się ma mało czasu, to nie trzeba tam jechać. Ale jeżeli ma się czas, no to czemu nie? Kolejne ładne miejsce. Jesteśmy już na naszym nowym kempingu w Lumiden i w ogóle jest super, bo to jest jakaś stara stacja kolejowa i właśnie można oglądać stare pociągi, jak na przykład ten. No i ogółem jest przyjemnie. A co do spraw podróżniczych, to zbliżamy się powoli do Milford Sound, czyli najbardziej popularnej miejscówki w Nowej Zelandii, jeżeli chodzi o destynacje i atrakcje. I sprawdziłam pogodę i niechaj pokażę Wam, jak pogoda wygląda. Tak pogoda wygląda. Nie wiem, czy coś widać. W każdym razie pada. Przez najbliższe 7 dni pada. Sprawdziłam też bardziej odległą prognozę pogody i przez najbliższe 12 dni też będzie padać, więc nawet nie ma co próbować przeczekać tej pogody, więc dupa. Ogółem podobno w tym miejscu gdzieś tak pada 300 dni w roku, ale myślałam, że jakiś taki uda się jeden dzień ustrzelić, a tu dupa. No nic, będzie trzeba moknąć. O, tam parkujemy. To my tutaj.